6:48, a my wypływamy dzisiaj wcześniej, dlatego że później ma przyjść silny wiatr, więc chcemy uniknąć tego wiatru. Na kotwicowisku jest spokojnie, bardzo. Na kotwicy jest proszeka, woda, ale ma przyjść silny wiatr, dużo łódek za nami. No i lało, no i lało, proszek, mokro tutaj wszędzie. Dobra, odpalam silnik i ruszamy, no. Ledwo odpalił. Ewidentnie mamy słabe akumulatory, bo tylko Agnieszka uruchomiła windę kotwiczną, już zaczęło piszczeć. Bardzo pomaga, jak Agnieszka pokazywała ile palcami, ile jest, jaka jest długość łańcucha, 40, potem 30, potem 20, potem 10, jak już 10 to już wiedziałem, że mogę już spokojnie płynąć. Potem Agnieszka podniosła ręce do góry, to znaczy, że już kotwica, czyli w zasadzie kotwica już nie jest na podłożu, a jak machnęła tak, to znaczy, że kotwica na pokładzie. Więc płyniemy sobie. Taki dzięki, Agnieszka. Dzięki. Możesz iść spać, a ja sobie posiedzę. Żegnamy Perdikę, chociaż nie byliśmy dzisiaj, no ale tak wyszło. Tak wyszło. Wiał dość silny wiatr i było dość późno, więc już zrezygnowaliśmy z Perdiki. No, natomiast może następnym razem. Morze jest koloru. Ostatnio wyczytaliśmy, że starożytni Grecy nie mieli określenia na kolor niebieski. Homer pisał o morzu ciemnym jak wino. Podobno to sformułowanie ciemne jak wino to nie efekt poetyckiego temperamentu autora, a skutek braku słowa, które można by w tym miejscu wstawić. Nie bawimy się w metafory. Morze dzisiaj jest szare. Albo zabawmy się. Morze jest szare jak serce żeglarza wracającego do portu. No, wchodzimy do Alimos. Bałem się większego wiatru. Może jeszcze przyjdzie. Na razie jest tutaj pod kontrolą. Wszystko wygląda. Nigdy jeszcze tak wcześnie nie wracaliśmy, co? Bo jest jeszcze przed południem w piątek. No ale myślę, że lepiej tak niż ryzykować, że koło piątej miało być akurat super silny wiatr i wtedy wszyscy będą wracać, będzie zamieszanie w marynie. Dla bezpieczeństwa postanowiliśmy wrócić wcześniej. No pod koniec każdego rejsu to trzeba nabrać paliwo, więc pytałem przed wypłynięciem. Tutaj w marynie Alimos jest taki zwyczaj, że nie trzeba wcześniej nabrać tego paliwa, nie uzupełnić baku, tylko przyjeżdża się i przyjeżdża cysterna po prostu i się potem uzupełnia, także jeden kłopot z głowy. Marina Alimos. Jachtów sporo jak zwykle, ale jeszcze nie ma potężnego ruchu. Przed dotarciem na miejsce skontaktowaliśmy się z firmą czarterową, więc ktoś na nas czekał i wskazał miejsce, w które z trudem, ale jednak się zmieściliśmy. Zumowaliśmy tutaj w bardzo wąskim miejscu. Pan stoi na nabrzeżu, śmieje się i krzyczy z daleka: don't stress, don't stress. To są słowa, które chyba w Grecji słyszymy najczęściej. Nie stresuj się, powoli, spokojnie. No jak ty nie lubić Grecji? Opowiadałam już, no tak bywamy, że kiedy złamałam nogę, i to było bardzo trudne złamanie, nie leczące się bardzo długo,
Kiedy rozmawiałam o tym z Polakami, Polacy natychmiast wpadali w tryb działania. To słuchaj, to tak. Dieta, białko, witaminy, wapń, głodówka. O, nie, głodówka. Zrób sobie głodówkę. Albo jedz dużo jogurtów, albo słuchaj, to innego lekarza. To trzeba tutaj. To szukamy innego, to szukamy w Polsce jakiegoś lekarza. To szukamy w Grecji jakiegoś lekarza. To trzeba jeszcze dodatkowe jakieś badania zrobić. No co on ci tylko wysłał na rentgen? A wszyscy Grecy, z którymi rozmawiałam o tym, zamyślali się, klepali mnie po ramieniu. Oj, no tak. No ale wiesz, no nie martw się, no to się zagoi, wyleczy się. Sika, powoli. Trzeba dać sobie czas. No, to jest chyba dla mnie największa różnica między Polską i Grecją. Więc muszę przyznać, że jacht jest sprawdzany bardzo dokładnie. Nawet tutaj pan rozwinął żagiel i robi foto z jednej i z drugiej strony. No ale z żaglem było wszystko w porządku, jednym i drugim, więc nie mamy problemu. Natomiast wiatr się wzmaga. Wyraźnie wiatr jest silniejszy teraz. Zobaczymy, co przyniesie czas. Chcieliśmy zdążyć przed większym wiatrem, dlatego w drogę powrotną do Alimos wyruszyliśmy wcześniej niż zwykle. W takiej sytuacji dla bezpieczeństwa warto skrócić rejs o kilka godzin. Siedzimy sobie w takiej kawiarni tutaj portowej, która nazywa się Ianocze. W zasadzie jest taka jedyna tutaj w Marynie Alimos. Dużo osób tutaj przychodzi, a my lubimy też, prawda? Tutaj posiedzieć. No, bo jest widok bardzo ładny widok na cały port. I widok na jachty, więc no, bardzo fajne miejsce. Bo mamy dzisiaj samolot po południu i wracamy do Hani. Koniec, no. No i koniec, no. No Agnieszka, a ty? Jak ten rejs, co? Ja mam takie poczucie, że wyjechaliśmy tak z nagła, że nie przygotowaliśmy się, nie przemyśleliśmy tego. Tak też czasem można i tak też jest fajnie, bo było fajnie. Ale w takim klimacie zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. I rano często nie wiedzieliśmy, gdzie popłyniemy. Wszystko tak, tak z nagła po prostu. Jak bez planu, bez przygotowania. Pogoda była taka niezachęcająca. Pogoda była słabiutka. No jak rzadko, wydaje mi się. Jakoś ten maj jest taki w tym roku dziwny. Na Krecie mamy to samo. Przez cały maj bardzo dziwna pogoda. Czasami było bardzo zimno. W Polsce zresztą też. Słyszymy z opowieści, że wczoraj było 7 stopni. No i w zasadzie pływaliśmy tutaj po Zatoce Sarońskiej, którą znamy i dużo portów już odwiedziliśmy, więc to też już tak troszkę było po poznanych terenach, prawda? Inspirujące. Też było ciekawie odwiedzić te miejsca, ale tak rzeczywiście mniej inspirujące. W mniejszym takim... No tak, bo to wszystkie miejsca, gdzie byliśmy, no to już kiedyś byliśmy, tak? To nie jest tak, że fajnie jest przypłynąć, ja to lubię przypłynąć do nowego miejsca po prostu. Tak. I w sobie poznawać to miejsce. To co? Może na Jońskie następnym razem?
Morze Najleńskie. A co ci się najbardziej podobało? Co mi się najbardziej podobało? Na pewno przyjemny był czas w Naplionie. Bardzo lubię Naplion. Chociaż w porcie atmosfera była taka nieprzyjemna, że już myślałam, po co myśmy tu przyjechali. No. W ogóle jakaś atmosfera w tym roku, nie wiem, czy przez tę pogodę, czy jakąś sytuację globalną, więcej było takich nieprzyjemnych sytuacji, że ktoś krzyczał na kogoś, ktoś był nieprzyjemny dla innych, machaliśmy do kogoś, to nie odpowiadał na drugiej łódce. No tak, Dużo było takich. bo żeglarze to jest taka brać, pomagają sobie, no ale rzeczywiście na tym kotwicowisku, jak cumowaliśmy, rzucaliśmy kotwicę, to po prostu... Tam wrogość aż... Ja machałem z pozdrowieniem, ktoś tam ledwo odmachał, albo w ogóle nawet Mnie nie. nie odmachali w ogóle. Tak? A mi odmachali kilka razy, ale to takim widać było, że no już głupio nie odmachać. Ale oczywiście wszystko było dobrze, no tak, no bo normalnie cumowaliśmy, tylko ludzie się po prostu chyba bali, nie wiem czego, no. No tak, dużo. I w tym Naplionie też były takie sytuacje nieprzyjemne. Tak. No ale w ogóle, ale tak czy siak bardzo przyjemnie się żeglowało. Kilka razy mieliśmy bardzo taki przyjemny, leciutki wiatr, więc tak relaksacyjnie płynęliśmy sobie. Nawet nie za dużo na silniku, bo mniej niż 100 euro zapłaciliśmy tym razem, więc to znaczy, że rzeczywiście mało. Płynęliśmy sobie powiedzmy te 3-4 węzły. Właśnie, bo nie mieliśmy takiego planu i zadań. Nie postawiliśmy sobie zadań, że musimy dopłynąć tam i w związku z tym nie wiem, 60, 80 mil musimy przepłynąć, tylko tak no właśnie. na luzie. No właśnie. Był nawet taki moment, że planowaliśmy do Ermionii, a w połowie trasy zrezygnowaliśmy, zatrzymaliśmy się wcześniej, żeby być wcześniej w porcie, żeby już się nie siłować z czasem. Więc to mi się podoba. Właśnie takie bez napinki, żeglowanie. No niestety jak się ma tydzień, to czasem trzeba się napiąć, bo trzeba przypłynąć wcześniej i o czasie, no ale mieliśmy znaliśmy troszeczkę takiego z luzem żeglowania, choć troszkę. No i tyle, no. I wracamy i nie możemy się doczekać kolejnego rejsu. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.